Kimi no Suizou wo Tabetai. Anime ocenione na 8,55 przez 593 tysiące osób. Anime jest filmem, który trwa około 2 godzin, a został wypuszczony 1 września 2018 roku. Producentami są Aniplex oraz ABC Animation. Czy anime jest warte obejrzenia? Czy ten film chwycił mnie za serce i wywołał jakieś emocje? Czy zamknięcie tej historii w filmie zamiast w odcinkach było dobrą decyzją? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiemy sobie o wrażeniach z anime. Anime, które polecił mi kolega z pracy, gdy gadaliśmy o takich produkcjach jak Kimi no Nawa czy Suzume. Mówił, że w sumie ma to podobny klimat i kreskę, więc stwierdziłem, że czemu nie, zwłaszcza, że jest to też dość emocjonalne anime i byłem ciekaw, czy będzie to na tyle mocne, że sprawi, że zapłaczę. Bo nie zdarzyło się jeszcze takie anime, które wywołało u mnie łzy, choć jedno było blisko. Opowiedzmy sobie na początek coś o tym anime. Kimi no Suizou wo Tabetai to anime opowiadające o historii dwóch osób. Yamamuchi Sakura oraz Shiga Haruki. Spotkali się oni w szpitalu, gdy chłopak czekał na swoją kolej i zauważył na ziemi książkę lub dziennik o tytule Życie za śmiercią. Okazał się to jednak dziennik, gdzie ktoś zapisał, że nie zostało mu zbyt wiele życia i wtedy pojawiła się ona, Sakura, która mówi, że należy to do niej i za jakiś czas może umrzeć. Nasz bohater odpowiedział w sumie, ano rozumiem, bez jakiegokolwiek współczucia czy zdziwienia. Chłodny skurwiel nie ma co. Ta się śmiała, że ten tak łagodnie do tego podchodzi i od tamtej pory zaczęła się koło niego kręcić, a nasz chłopaczek jest raczej dość chłodny, stonowany i jest kompletnym odludkiem. Nie ma znajomych i trzyma się z dala od ludzi. Jego życie jednak się zmienia właśnie przez to wydarzenie czy też spotkanie. Ta poprosiła chłopaka, by utrzymał jej chorobę w sekrecie, a potem nawet zatrudniła się jako asystentka w bibliotece, w której on również nim był. Wtedy też opowiedziała, że istnieje religia albo przekonanie, że jeśli zjesz to, na co jesteś chory, to wówczas cię wyleczy. W tym przypadku właśnie padło stwierdzenie: chcę zjeść twoją trzustkę, bo właśnie na to jest chora i jest to tytuł tego tworu. No dobrze, a co tu się właściwie dzieje w tym anime? W tym anime mamy dużo śmiechu, radości i zabaw, ale i smutku czy łez. Dodatkowo mamy tu, myślę, flirt czy przekomarzanie się, bo byli sami w hotelu i wydaje mi się, że po tym jak się troszkę napili, to ona chyba miała ochotę na coś. Zresztą później było ciekawiej pod tym względem. Wiele osób ogólnie martwi się o naszą bohaterkę, ale nie przez chorobę, bo znajomi z klasy o niej nie wiedzą, a martwią się tym, że ta zaczęła się w ogóle zadawać z takim odludkiem jak Haruki, który raczej stroni od ludzi i większość czasu siedzi sam i czyta książki. Przez to, że w ogóle się przy niej kręcił, to i w ryj nawet dostał. W tym anime dzieje się naprawdę wiele i przyznam, że jest ono mocno emocjonalne. Przez to, że dziewczyna często mówi o swojej chorobie i o tym, że nie zostało jej wiele życia, co naprawdę dobija i potrafi złapać za serce. A w międzyczasie chłopak, który jest zamknięty, stopniowo zaczyna się otwierać, bo ta dziewczyna całkowicie obróciła jego życie o 180 stopni. Także naprawdę przyjemnie się oglądało ich historię, a zarazem było to dość bolesne. Bo oprócz miłych chwil jak spacery, spędzanie wspólnego czasu czy zabawy, są i momenty szpitala czy słuchanie tego, że dziewczyna boi się śmierci i nie chce umierać. A większość czasu żartuje z tego, bo jej to po prostu trochę pomaga. Taka ucieczka od problemów, śmiech. Ich życie przebiegało razem dobrze aż do felernego dnia. I uwaga, tutaj będzie masywny spoiler co do końca ich historii, ale jest to coś, co przyznam szczerze mi nie pasuje albo uważam, że trochę kiepsko się skończyło, więc spoiler zaczyna się teraz i skończy w momencie, jak zniknie napis spoiler na ekranie. A zatem, wcześniej było coś wspomniane, że grasuje jakiś nożownik w okolicy i że należy uważać. Ale było to na początku i trochę czasu minęło od tej wiadomości. Nagle, gdy nasi bohaterowie mieli się spotkać, to okazało się, że ten chory pojeb napadł na tę dziewczynę i ją zadźgał. I to jest dla mnie dość durne, bo zamiast w historii dać, że no niestety umiera na tę chorobę i dać jej spokojnie odejść, to nagle z dupy pojawił się w tej historii ten nożownik i tak zakończyła się jej historia. Przyznam, że to zakończenie sprawiło, że trochę moja ocena spadła. Jest to smutne i tragiczne, ale nie takiego końca się spodziewałem, bo wiedziałem, że szczęśliwego zakończenia to nie będzie miało. Dodatkowo wyobraźcie sobie scenę po napisach, że przy grobie jest nasz bohater i przyjaciółka Sakury i ten nagle do niej, że bądź moją dziewczyną. Wyobrażacie to sobie? Stoisz przy grobie laski, z którą kręciłeś i nagle mówisz do jej przyjaciółki: bądźmy ze sobą szczęśliwi, czy coś takiego. Ma chłop wyczucie, że ja pierdolę. Dostałem historię, która wywołała u mnie wiele emocji.
Były momenty, że się uśmiechałem, a były takie, które sprawiały mi grobową minę. Miałem też uczucie, że historia nie skończyła się tak, jak myślałem, że się skończy i sprawiła mi zawód, ale mimo wszystko to naprawdę ciekawa historia, pełna uczuć i różnych wrażeń. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Fabuła. Historia jest ciekawa i bardzo dobrze mi się oglądało. Chociaż przyznam, że nie wiem, czy nie wolałbym to obejrzeć w odcinkach, ale to może kwestia przyzwyczajenia lub to, że tej historii byłoby za mało na chociażby 12 odcinków. Także historia jest przyjemna. Audio. Szczerze to nawet nie pamiętam ścieżki dźwiękowej, więc po prostu mi nie wpadła w ucho. Kreska. Kreska jest naprawdę przyjemna i bardzo dobrze mi się patrzyło na wykonane postacie czy otoczenie, więc graficznie jest zajebiście. Podsumowując, Kimi no Suizou wo Tabetai to historia naprawdę ciekawa oraz przyjemna, ale i smutna i tragiczna. Doznamy tu wiele różnych uczuć i emocji, przez co te 2 godziny zleciały mi szybko i musiałem przez chwilę posiedzieć w ciszy, bo miałem efekt wow w sercu. Nadal nie zapłakałem na tej historii i nadal pewnie trochę poczekam, aż takową historię znajdę, jednakże jest to kawał naprawdę dobrej produkcji i serdecznie ją wam polecam. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego oglądania. No hej! Chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!